To nie jest oficjalny turniej Ark Riders. Tu nie ma prywatnego lobby, nie ma systemu klanów. Nie ma nawet gwarancji, że na mapę nie dostanie się ktoś zupełnie spoza zespołów grających. I właśnie to było dla mnie najciekawsze z tego wydarzenia. Nie to, kto wygrał, ale to, jak to zostało zorganizowane i jak przebiegało samo wydarzenie. Raz wygrywał Shinya, raz górę brało Kusa Family, a raz Abstract i Herpin Bandit mieli swoje chwile chwały. Całość zupełnie ułożona od podstaw przed samo community. Brak ingerencji Embark Studios, brak oficjalnych tabel, wyników, etc. Po prostu wydarzenie, na które mieli ochotę sami gracze. Krótko, nazwałbym to eksperymentem. Gracze stworzyli drużyny, ustalili swoje zasady, no i próbowali doprowadzić do kontrolowanych starć, tak, na tych standardowych serwerach, na których gramy my, gracze, na co dzień. No i żeby ograniczyć jednak sam stream sniping, organizatorzy wyłączali, mutowali, że tak powiem, swoje streamy oraz oczywiście mieli dedykowany kanał na Discordzie, na którym się komunikowali między sobą, żeby jednak gdzieś tam ustalić, na której mapie grają, kiedy wchodzą do gry, jakie zespoły teraz będą walczyć i tak dalej. Co ciekawe, plan pobiegał pod to, żeby jednak grać na wszystkich możliwych mapach. Był jednak moment, kiedy do wydarzenia i tak dołączyły osoby z zewnątrz. No raczej był to celowy zabieg, żeby włączyć się w walkę. Udało mi się przed samym tym zdarzeniem zapisać na Discord Kusa Family i tam wiele osób wypytywało o to, kiedy, gdzie, jak będą walki prowadzone i kto może dołączyć jeszcze. Oczywiście to było z góry ustalone, kto będzie uczestniczył w tym wydarzeniu, które odbyło się miniony weekend. Natomiast no, tak jest duże zainteresowanie ze strony community, które powiedzmy siedzi wokół Kusa Family. Gracze stworzyli coś, co wyprzedza system oferowany przez samą grę. Wydaje mi się, że właśnie dlatego to wydarzenie jest tak mocno interesujące. Bo Ark swoim gameplayem daje możliwość rywalizacji, daje możliwość naprawdę ciekawej walki pomiędzy graczami. Movement, pozycjonowanie, gadżety, walka drużynowa, no i przede wszystkim arki. No bo w klasycznym shooterze mamy dwie drużyny, które naparzają się pomiędzy sobą. Natomiast tutaj mamy jeszcze ingerencję trzecią, AI, kompletnie niekontrolowaną, która może zmienić naprawdę wiele w samej rozgrywce. Arki mogą chociażby zdradzić pozycję przez kapusi i powiedzmy zainteresowanie samych arków, mogą przerwać atak, mogą odciąć drogę odwrotu, mogą zmusić nawet i obie drużyny do wspólnej walki z tego względu, że arki gdzieś tam będą atakować w danym momencie wszystkich. No i tutaj jest potencjał w Ark Riders, który moim zdaniem nie musi próbować być drugim Counter-Strike'iem czy Call of Duty. Wystarczy, że będzie sobą, będzie swoim własnym PvPvE. Wiemy już, że Embark rozwija matchmaking, tak? W aktualizacji 1.36 śledzi osobno solo, duo i trio, więc pracują, eksperymentują z tym, jak można podzielić, rozlokować graczy na mapach, które się gdzieś tam spotkają, tak? No i tu dochodzimy do czegoś ciekawego. Klany. Coś, czego nie ma, a wydaje mi się, że jest potrzebne. Embark oficjalnie nie zapowiedziało jeszcze systemów klanów, tak? Ale wiemy, że dataminerzy znaleźli w plikach gry ślady funkcji, które wskazują właśnie na to, że taki system klanowy może być gdzieś tam w opracowaniu. W danych pojawiły się już powiedzmy konkretne nazwy ról, kapitanów, rekruterów,
określeń stylu gry, czy to będą PvP, PvE, czy quests. No, nie ma oficjalnej jeszcze zapowiedzi z Embark, ale jeżeli rzeczywiście pracują nad czymś takim, no to w miniony weekend community pokazało, że jest to bardzo duży dowód na to, żeby taki system rozwinąć. Sam napis obok niku nie wystarczy. Potrzebujemy do tego naprawdę konkretnych narzędzi. Prywatne albo kontrolowane lobby, możliwość organizowania własnych wydarzeń, może kiedyś rankingi albo i turnieje. Nie mówię, że Ark Riders musi się stać już jutro z e-sportem. To, co chcę powiedzieć, to to, że gracze używają tej gry w sposób, który wykracza poza jej, powiedzmy, klasyczne założenia, czyli wejście, zebranie lotu i powrót. Studio zresztą samo mówi na tym, że chce odejść od takich tradycyjnych aktualizacji i chcą tworzyć coś, na co ma ochotę community, zwłaszcza, że zauważają, że to, co się dzieje wokół Rust Belt wykracza poza oczekiwania i pomysły twórców do tej pory, tak? Do całej tej historii chciałbym dodać jeszcze jedną ciekawą rzecz. W niedzielę Shinya grał na europejskich serwerach. Na jednym z meczów trafił na ekipę z Polski, prowadzoną przez streamera Tazio, GG, no i Tufaścika. To zdarzenie dało mi do myślenia, dlaczego właściwie u nas nie robimy tego typu starć. Być może je robimy, natomiast ja jeszcze nie dotarłem do takich informacji. Jeżeli mamy polskie eventy, mamy jakąś polską ligę, gdzie rozgrywają się mecze pomiędzy graczami, chętnie bym to zobaczył częściej. I dlatego dla mnie najważniejszym wynikiem całego tego zdarzenia nie jest liczba wygranych meczy, czy tego, kto tam był mistrzem nad tym wszystkim, a jednak to, że gracze stworzyli rywalizację, community zbudowało to od podstaw, zebrali się w drużyny, ustalili swoje własne zasady, próbowali to ustawić tak, żeby jednak gdzieś tam łączyły się na mapach te zespoły. No i stworzyli samo wydarzenie, gdzie streamowali, pokazywali tego, jak to wygląda. Powiedziałbym w środowisku, które nie jest do tego zaprojektowane. Ark Riders ma już competitive community. Teraz pytanie brzmi, czy Embark da narzędzia do tego, żeby zrobić z tego coś naprawdę wielkiego? Bo być może Ark Riders wcale nie musi zostać tylko extraction shooterem. I was trying to rally the troops. It wasn't talking shit. It was trying to motivate my team because we are better. Well, I'm sorry to tell you, I'm not human. Let's go. Polska ustawka? Let me know.